Siema, chciałbym Wam pokazać dzisiaj i pokrótce zrecenzować perkusję elektroniczną Millennium MPS 850. Jest to zestaw, na jakim gram od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, jeżeli można powiedzieć gram. Na wstępie tłumaczę, że nie jestem perkusistą. Granie na perkusji było moim marzeniem w zasadzie odkąd byłem nastolatkiem. Oczywiście nigdy nie było mnie na to stać. Kiedy mogłem w końcu sobie pozwolić, to najpierw kupiłem sobie zestaw Alesis Nitro Mesh Kit, na którym grałem przez kilka miesięcy, jednak był on dla mnie trochę za mały, więc sprzedałem go i kupiłem na to miejsce Millennium MPS 850. Perkusję tą można kupić, powinno się w zasadzie kupić w niemieckim sklepie Thomann D. Link umieszczę do tej perkusji, do tego sklepu w opisie. Nie jest to żadna reklama ani nic, ale jest to po prostu oficjalny dystrybutor. Millennium to jest oficjalna marka tego sklepu niemieckiego. Perkusję od biedy można też kupić w Polsce, ale nie opłaca się, bo przepłacicie, bo będzie ona po prostu sprowadzona przez jakiegoś handlarza z Niemiec i dorzuci on swoją marżę, także lepiej kupić z Niemiec. Wysyłka jest bardzo bezpieczna, także tu się nie ma czego obawiać. I bardzo szybka, idzie w jakieś 3 dni z Niemiec, także wszystko jest ok. Perkusja, jak widzicie, stoi złożona. Myślałem, żeby zrobić coś takiego, że ją rozłożę i pokażę, jak ją złożyć, ale to nie ma sensu. Kto kiedyś grał, to wie, że rozłożyć tak mniej więcej to jest kwestia 20 minut, ale żeby potem dostroić pod samego siebie każdy element, żeby nam było wygodnie, no to już są całe dni, a nawet tygodnie przesuwania o 1 cm, o pół centymetra nachylania, o parę stopni, żeby nam pasowało, także nie ma sensu tego rozkładać. Omówimy wszystko tak, jak jest tutaj, co wchodzi w skład zestawu. Zestaw kosztuje około 2700 zł na nasze, w przeliczeniu z euro oczywiście, zależy od kursu euro. Jak ja kupowałem, to było jakieś 2650, teraz euro jest trochę droższe, więc około 2700. Można też kupić wersję w bundlu ze stołkiem, ze słuchawkami i z takimi fajnymi jeszcze pałkami hikorowymi. Wtedy kosztuje około 3000. Także są do wyboru dwie opcje. I co wchodzi w skład takiego zestawu perkusji elektronicznej? Oczywiście cała rama wchodzi nam w skład zestawu. Poczekajcie chwilę. To tutaj to jest mój pad gumowy do ćwiczeń, można go odstawić. Rama oczywiście, dość gruba, masywna rama. Tam widzicie dwie nogi, poprzeczna belka, tutaj druga poprzeczna belka, belka boczna i czwarta noga, czyli 4 nogi i 4 belki poprzeczne. I zestaw jest może od dołu. Tutaj do nagłośnienia, to taka tylko dygresja, używam głośników komputerowych, subwoofer i 3 satelity. Na moje potrzeby domowe wystarcza, chociaż na ogół i tak gram w słuchawkach. A jeszcze chciałbym zaznaczyć, że nie jestem perkusistą, nie jestem profesjonalistą. Nigdy w życiu nie grałem na perkusji akustycznej, więc nie mam kompletnie żadnego porównania. Grałem tylko na 2 perkusjach elektronicznych, jak mówiłem, Alesis Nitro Mesh Kit oraz Millennium MPS 850. Także będę oceniał to wszystko na tej podstawie moich małych doświadczeń. Także jedziemy, zobaczymy, co wchodzi w skład zestawu. Może od dołu zacznijmy. Jest to pedał stopy pojedynczej z bijakiem dwustronnym i tutaj taka stojąca stopa. Pad stopy 8-calowy. Wszystkie membrany, również to są naciągi siateczkowe, czyli meszowe tak zwane, czyli takie, które powinny oddawać jak najbardziej realistycznie nam prawdziwy bęben, wrażenia z prawdziwego bębna. Tak jak mówiłem, nie grałem na perkusji akustycznej, więc nie potrafię tego porównać. No i ta oczywiście naklejka ochronna to już nie wchodzi w skład zestawu, ja ją sobie sam nakleiłem. Stopa, tak? Stopę oczywiście można regulować sobie tutaj, tutaj i tutaj.
zależnie od naszych dyspozycji. Stopa moim zdaniem jest gorsza niż ta, którą miałem w Alesis Nitro Mesh Kit, także ona jest jednym ze słabszych elementów zestawu. Jakoś ciężko mi jest ją wyczuć. I teraz lecimy od tej strony może. Pad 10-calowy, dwustrefowy. Tylko tu u mnie jedna strefa nie działa, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego. Drugi pad identyczny 10-calowy, dwustrefowy. Pad 8-calowy, dwustrefowy. Drugi pad identyczny 8-calowy, dwustrefowy. I Verbal 10-calowy, dwustrefowy. Te trzy pady są identyczne. Także ja na przykład robię tak, że co parę miesięcy, znaczy co 2-3 miesiące zmieniam sobie, na przykład ten daję tu i odwrotnie, żeby się równomiernie zużywały, bo wiadomo, że tomów się używa mniej, a werbla najwięcej, żeby się równomiernie zużywały. Dobra, jedziemy dalej. Ride. Jest to talerz 12-calowy. Wszystkie talerze są na takich statywach ze stali nierdzewnej jakby. Chyba nierdzewnej, tak mi się wydaje. Dobra, Ride 3-strefowy. Tylko ta strefa bella, czyli tego gonga, jak jest moim zdaniem taka ciężka do wyczucia. No, czasami nie wchodzi, nie? Jak za słabo się uderzy, a jak się mocniej. Dobra. Crash 12 cali dwustrefowy. Ten talerz nie był w zestawie. Jest to talerz, który dokupiłem sobie jeszcze w czasach, jak miałem właśnie Alesis Nitro Mesh Kit. Jest to talerz 10-calowy, identyczny jak w Alesis, jednostrefowy. Zaraz wytłumaczę, jak go podłączyłem, jako mówię tutaj wszystko. Kolejny Crash 12-calowy, dwustrefowy. Hi-hat też 12-calowy, też dwustrefowy. Hi-hat jest na prawdziwym statywie do hi-hatu. Tutaj ma taki mechanizm właśnie, który imituje otwieranie i zamykanie się talerza. Jest do tego typowy pedał na sprężynie. Wysokość tutaj oczywiście wszystko można sobie regulować. To jest cały sterownik od tego. Tam jest taki przycisk, który nam reguluje właśnie zamykanie hi-hatu. Jedyny tutaj mankament jest taki, że hi-hat potrafi się obracać. Trzeba wówczas zwolnić tą śrubę, to dokręcić maksymalnie i wtedy można podnieść do góry i dokręcić. Czyli tak, podnosimy to do góry, łapiemy, tak żeby tam była jeszcze jakaś przerwa. O. Nie wiem tylko, jak wydobyć z tego dźwięk tego takiego splasha, to się nazywa, czy coś, czyli takie w momencie otwierania. Nie wiem. W każdym razie tego mi się nie udało. Ciężko powiedzieć mi, czy to pracuje dobrze, czy nie, bo mówię, nie grałem na prawdziwym hi-hacie nigdy. Także to jest cały zestaw. 5 bębnów,
4 talerze. Do sterowania tym służy taki oto moduł, który ma podgłaszać wejścia AUX, czyli możemy sobie na przykład puszczać z telefonu po kablu AUX piosenki, z którymi chcemy grać, podgłaszać słuchawek, equalizer, no i tutaj cały panel sterowania, gdzie możemy sobie wybierać piosenki, które puszczamy w tle, ale ja tego nigdy nie używam, nie bawię się w to w ogóle. Możemy ustawić sobie metronom, czyli na przykład tempo 80. A tu mi się jakaś piosenka załączyła. Moment. Dobra, czyli tak, metronom. Możemy sobie puszczać, mówię, piosenki. Przełączać się między kitami. Od 31 w górę do 50 to są nasze zestawy, które możemy dowolnie konfigurować. A poniżej 30, znaczy do 30 włącznie od 1 to są gotowe zestawy, które były po prostu są wbudowane, na podstawie których możemy edytować, ale jakby nie możemy ich zapisać, bo te są jakby niezmienialne. Możemy zapisywać sobie te same zestawy, trochę przeedytowane tylko od numeru 31 do 50. Zobaczmy jeszcze tył panelu, znaczy modułu. Co my tu mamy z tyłu? Jest tutaj wyjście na słuchawki USB MIDI, czyli na przykład możecie z komputera, jeżeli macie jakiś taki program, jakiś tam EZ Drummer, czy jakiś taki inny bardzo drogi program, to możecie sobie jakby w trybie, w czasie rzeczywistym sample przesyłać z komputera, że uderzacie na przykład w talerz i macie jakiś wybrany profesjonalny sample lepszy niż te wbudowane, ale ja oczywiście nie mam czegoś takiego i się w to nie bawiłem. USB memory, możecie odtwarzać z pendrive'a swoje piosenki, możecie też nagrywać to, co gracie na pendrive'a, z tym, że to nie jest takie idealne, o czym zaraz powiem. Wyjścia na MIDI, nie wiem do czego służą w sumie. Wyjście na wzmacniacz, ja tu mam właśnie podpięte te głośniki od komputera, i dodatkowe pady, Tom 4 i Crash 2, które jak widzicie są zajęte już seryjnie, i wyjście AUX, gdzie możecie właśnie podpiąć AUX in, czyli wejście AUX, gdzie możecie podpiąć właśnie na przykład telefon i sobie z telefonu puszczać muzykę przez kabel AUX, czyli zwykły taki na mini jacki. No i gniazdko zasilacza. Tak jak mówię, na przykład jak miałem Alesis Nitro Mesh Kit, to tutaj miałem wolne te Tom 4 i Crash 2 i mogłem sobie podpiąć dodatkowe 2 talerze. Tutaj te gniazdka, jak widzicie, są zajęte, a to dlatego, że są do nich podpięte właśnie ten Tom numer 4, który już seryjnie jest sprzedawany, oraz ten drugi Crash. Czyli moduł jest jakby dostosowany tylko do 3 tomów i do jednego Crasha i Ride'a i hi-hatu i do werbla, ale oni doukładają jakby w zestawie drugi Crash i 4 tom. Minusem takiego rozwiązania jest to, że jeżeli byście chcieli dołożyć sobie kolejne tomy czy kolejne talerze, to już nie macie na to dodatkowych gniazd. I jeżeli pamiętacie, jak na początku powiedziałem, że obręcz mi tutaj nie działa, to właśnie wyjaśnię dlaczego. Ponieważ obszedłem jakby to i podłączyłem dodatkowy talerz. A jak to zrobiłem? Użyłem do tego celu takiego kabla, który ma tu wejście do gniazda Toma 4, kabel, który ma wejście stereo. Moment, bo mi się coś popsuło. Jak widzicie, wtyczka stereo. Wpinamy ją tutaj i ten kabel rozchodzi się na 2 kable mono. I jeden z tych kabli mono właśnie wpinamy
tutaj, tak jak widzicie, jest to kabel mono, wtyczka mono, a drugi wpinamy właśnie do tego dodatkowego talerza. Tylko tak, po jednym kablu mono idzie dźwięk toma, a po jednym kablu idzie dźwięk talerzy, znaczy obręczy. Tak? Czyli jak podłączycie źle, to uderzając w toma będziecie mieli tu dźwięk obręczy, a po prostu toma musicie podłączyć jako toma, a talerz jako obręcz. I później musicie sobie przeedytować, czyli wejść w jakiś wasz zestaw ustawialny i zmienić voice, na przykład na splash, tak jak u mnie, albo na china, na co chcecie, tak? I już wtedy macie dodatkowy talerz, tylko ten dodatkowy talerz musi być jednostrefowy, bo tu macie tylko kabel mono. No i musicie pogodzić się z tym, że tracicie dźwięk z obręczy, ale on nie jest za bardzo potrzebny, więc można z tym żyć. No i też druga sprawa, że jeżeli będziecie teraz grać na tych standardowych zestawach, których, jak mówiłem, nie możecie przeedytować i zapisać, to w tym talerzu będziecie mieli dźwięk obręczy. No bo on jest podpięty pod obręcz. Więc jeżeli chcecie go używać, to pozostaje wam granie tylko na waszych zestawach użytkownika. Ale to nie jest żaden problem, bo ja i tak gram zawsze na swoim zestawie jakimś ustawionym. Także w ten sposób możecie podpiąć kolejny talerz. Da się również podpiąć więcej talerzy, ale już w inny sposób, ponieważ nie mamy już dodatkowego gniazda na toma. Na razie tego nie robię, bo nie mam potrzeby, żeby mieć więcej talerzy, ale znam ten sposób i jakbym kiedyś to robił, to mogę pokazać. Zobaczmy może teraz, jakie tu są różne brzmienia i rzeczy w tym zestawie. Sprawdźmy sobie może kilka jakichś standardowych zestawów. To jest najbardziej standardowy. Akustik, funk. Jazz, dance. Rock. To jest jakiś elektroniczny zestaw. Nie znam się na tych dźwiękach. Funk band. Jakiś elektroniczny taki zestaw. Power. Latin. Room. 2 to jest takie jakby cymbałki. To są perkusjonalia, czyli jakieś akcesoria. Metal, ale to jest nie ma nic wspólnego z muzyką metalową.
brytyjskie, czyli jakieś takie będą... Afrykańskie z kolei. To trzeba znać takie rytmy, żeby to grać. Reggae, fusion, pop. Niektóre nie różnią się jakoś znacząco. Orkiestra. Kolejny jakiś elektroniczny. Hip-hop. R&B, to teraz się nie mówi, house. I techno. No i tak przelecieliśmy przez wszystkie zestawy. Można grać sobie z metronomem. Dobra. Teraz może jeszcze pokażę, jak można nagrać to, co gramy, czyli żeby nie nagrywać tego tak jak teraz mikrofonem z kamery, bo to jest, wiecie, słaba jakość, wyłapuje się cały pogłos. Albo może jeszcze zanim, to jeszcze pokażę, jak to brzmi, jaki daje hałas na sucho, tak? Czyli bez głośnika. Sprawdźcie sami. Jeśli chodzi o pady, jest to głośność, ja wiem, no taka ciężko porównać z czymś. Jak będę uderzał w krzesło, dość podobny poziom głośności, jeśli chodzi o talerze, które są z jakiejś takiej gumy. Jest to bardziej takie głuche pukanie. Jeśli chodzi o pedał stopy, o to jak głośno uderza na sucho. No chyba najgłośniej z tego wszystkiego. Dobra. Teraz może właśnie powiem coś o tym, jak możecie nagrywać swoją grę. Jest na to co najmniej kilka sposobów, pewnie nawet więcej niż znam. Powiem Wam o 3. Pierwszy jest taki, że z wyjścia słuchawkowego podpinacie kabel AUX, czyli zwykły mini jack, i podpinacie go sobie z drugiej strony do wejścia słuchawkowego, znaczy do wejścia mikrofonu w Waszym komputerze. Czyli po prostu do wejścia na mikrofon do komputera, tego różowego, i potem w jakimś programie, na przykład w darmowym Audacity, nagra Wam się to, co gracie. Tylko że u mnie to tak jest, że jakość nagrania jest kiepska. Po prostu jest jakieś takie echo, brzmienie jest gorsze, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jak miałem Alesis Nitro Mesh Kit, to nagrywało mi się dobrze i tak jak słyszałem to w słuchawkach, tak samo było na nagraniu. Niestety z tym zestawem jakość nagrania właśnie po kablu AUX do komputera, do Audacity jest dużo gorsza. Nie wiem, czy jest to kwestia, że ten moduł może jest gorszy. Ciężko mi powiedzieć. Nagrywam dosłownie tak samo na jednej i na drugiej perkusji, a na tej jakość dźwięku jest gorsza.
Drugi sposób to nagranie tego na pendrive. Czyli bierzecie sobie pendrive, wsadzacie go w gniazdo USB memory. No co jest? Którą stroną? Dobra. I teraz załapuje Wam USB. Chwilę to trwa z reguły, więc poczekajmy, zrobię cięcie. Albo dobra, nie muszę. I teraz możecie nagrać, tylko jak włączycie nagrywanie, to on Wam załączy metronom. Ale możecie, jeżeli chcecie bez metronomu, to możecie go wyłączyć i wówczas nagrywa Wam się na pendrive'a. Tym samym przyciskiem wyłączacie to i potem zapisuje Wam się to na pendrive w formacie MP3 i normalnie możecie sobie przenieść na komputer. Zapis trwa bardzo długo. Czym dłuższe jest Wasze nagranie, tutaj macie raptem 7 sekund i widzicie jak to mieli. I jeszcze uwaga, potrafi skopać plik. Jeżeli nagranie jest dłuższe niż 3 minuty, potrafi rozwalić plik, także na przykład po 2 minutach jest już czysta ścieżka, dźwięk się nie nagrał albo coś. Także nagrywanie na pendrive, mimo że jakość dźwięku jest najlepsza, to jednak jest ryzykowne. O, i zobaczmy to, co się nagrało. No, nagrało się. Także jeszcze jedna uwaga jest moja, bo jak nagrywałem coverki właśnie jednocześnie na kabel AUX i na pendrive, to zauważyłem, że czas się rozjeżdża na pendrive. Czyli to są milisekundy, ale po całym utworze piosenka potrafi się o 5 sekund rozjechać, co jest oczywiście niedopuszczalne. I jak przyłożycie jedną ścieżkę idealnie do drugiej, to widzicie, że co ileś dźwięków potrafi się o dosłownie jakąś 10 sekundy rozjechać, co wiecie, w konsekwencji całego utworu potrafi rozjechać się o kilka sekund, więc próbowałem na kilku pendrive'ach, wydaje mi się, że ten moduł po prostu nie radzi sobie z tym. Także nie polecam nagrywania na pendrive, chyba że chcecie później właśnie dużo spędzić czasu przy edycji, przy przesuwaniu tych uderzeń, żeby wszystko się nie rozjeżdżało. Także moim zdaniem nagrywanie na pendrive jest słabe. I jeszcze jest jedna opcja, dość też łatwa i w przypadku nagrywania filmików to unikacie montażu. Wystarczy wziąć taki oto kabel. Złap ostrość. Czyli zwykły kabel AUX 4-pinowy. Może być z jednej strony 4-pinowy, z tej, którą wkładacie w telefon. Wkładacie to w telefon, tak jak zestaw słuchawkowy normalnie, a drugą stronę wkładacie w wyjście słuchawkowe w Waszym module. I wtedy tylko musicie w telefonie, jeżeli macie taką opcję, bo u mnie tak było, muszę ustawić priorytet nagrywania dźwięku z zewnętrznych urządzeń w telefonie. To jeżeli teraz podepnę to do telefonu, to przestanie mi nagrywać telefon z mikrofonu, także przestaniecie słyszeć to, co ja mówię, a będzie nagrywać Wam tylko dźwięk z perkusji. Więc zobaczcie sobie, jak brzmi nagranie bezpośrednio właśnie po kablu z perkusji. Więc tak to wygląda. Oto cały zestaw Millennium MPS 850. Perkusja wydaje mi się taka dla amatorów raczej. Na moje skromne potrzeby, co ja gram bardzo mało, bardzo rzadko, w zupełności wystarcza. Jestem zadowolony. Tak jak mówię, nie jestem perkusistą, jestem samoukiem, gram od raptem kilku miesięcy, bardzo rzadko, ostatnio w ogóle nie mam czasu, także na moje skromne potrzeby wystarcza.
Ja mogę w zupełności polecić. Z takich w tej klasie cenowej wydaje mi się, że nic lepszego nie da się znaleźć. Perkusja ma gwarancję na chyba 3 lata. Póki co odpukać, wszystko jest z nią w porządku. Więc jeżeli szukacie takiego sprzętu, to raczej amatorskiego, w cenie do 3000 zł, ale dość rozbudowanego, zaznaczam, że ten talerz nie jest w zestawie, dokupiłem go osobno, to mogę Wam w zupełności polecić ten zestaw. Także pozdrawiam serdecznie i dzięki za uwagę i cześć.